Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach właśnie hafciarskich. I na sam początek myślę, że mogę zacząć od nowego startu. Jest to taki maleńki przerywniczek. Mam tutaj na myśli właśnie taki zestaw. Będę wyszywała metryczkę. Będzie to metryczka dla chłopca. Tutaj będę musiała zmienić kolory opaski. Nie śpieszyłam się z tą metryczką. Miałam w ogóle wyszywać ją dopiero po nowym roku. Dziś miał się urodzić w styczniu, a urodził się we wrześniu. Więc wyszyję sobie tą metryczkę teraz i jak tylko będę miała jechać w odwiedziny, to oczywiście rodzicom podaruję taki prezent. Ja sobie już tutaj wczoraj zaczęłam, nie ukrywam. Coś tam sobie powyszywałam, już Wam pokażę, zresztą niteczki też Wam mogę pokazać. Mamy piękne kolorki, jeśli chodzi o niteczki, takie właśnie pastelowe. Mamy tych kolorów tutaj dużo jak na taki maleńki obrazek, bo jak widzicie aż 24. Większość, może nie większość, ale tak na przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 też, to są kolory skończone. Tutaj jeszcze cała reszta takich pastelowych, chociaż czekajcie, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Chociaż nie jestem pewna tej 7. Tak, 7 jest skończona, 6 nie jest skończona. To Was okłamałam, jeszcze 6. Tak wygląda ten obrazek. Przybyło tutaj 490 bodajże 1 krzyżyków wczoraj, czyli no w zasadzie nie za dużo. Tutaj jest standardowo cała legenda, rogi są pięknie obszyte i obrazeczek będzie bardzo malutki. Ja nie chcę wyszywać całej tej jakby takiej, wiecie, metryczki, data, godzina, wymiary dziecka itd., tylko po prostu będzie tutaj imię i data urodzenia i wydaje mi się, że tylko tyle wystarczy. Nie będę tutaj robiła nic więcej. Myślę, że tak będzie fajnie. Ja pracowałam jeden dzień nad tą metryczką, no i wygląda ona tak. Jeżeli przybędzie troszeczkę krzyżyków, no to oczywiście będę robić update'y. Mamy jesień, pogoda nie rozpieszcza, choć dzisiaj i tak jest jeden z cieplejszych dni, a więc korzystamy z tego oczywiście. Chciałam Wam pokazać moją metryczkę. Dłoń została już cała wyszyta. Został mi tylko do dokończenia słonik. Już niewiele tak naprawdę. No i później zostaną mi tutaj te fioletowe półkrzyżyki, no i oczywiście backstitch. To są postępy z 2 dni. Dzisiaj mamy 3. dzień. Dzisiaj zrobiłam tylko 100 krzyżyków, jak do tej pory. Więc w zasadzie no 2 dni tutaj nad tym pracowałam. Nie śpieszę się jakoś bardzo z tą metryczką. Nigdzie mi się zupełnie nie śpieszy. Ale tak liczę ukradkiem, że tam maksymalnie w te 5 dni uda mi się z tym wyrobić. Oczywiście jeżeli nie, no to też się nic nie dzieje. Ja też oprócz tej metryczki wyszywam coś innego, o czym również opowiem Wam już za moment.
Mój obrazek jest już wyszyty. Tak jak planowałam, zajęło mi to 5 dni. Teraz czeka mnie oczywiście pranie i na samym końcu będę robiła już literki. Natomiast to sobie zostawię na później. Na razie nie będę mówiła czemu, dlaczego, po co i tak dalej. Po prostu to zostawię tak, jak ma być. I przed samym wręczeniem, powiedzmy 2-3 dni przed, zrobię dopiero wszystkie napisy. Teraz możecie się napatrzeć, jak to wygląda przed praniem i za moment pokazuję Wam, jak wygląda to po praniu. A tak wygląda obrazek po praniu. Wszystko już wyschło, ja sobie to wyprasowałam, oczywiście tyle o ile, no bo to, jak wiecie, jeszcze nie jest koniec. Zostały mi tutaj do dorobienia napisy, ale to będę robiła już w późniejszym etapie. Jak na razie chciałam Wam to pokazać. Moim zdaniem ten słonik jest naprawdę uroczy. Dzidziuś. Jest naprawdę uroczy. Chociaż jak go wyszywałam, to miałam bardzo mieszane uczucia, bo wydawało mi się, że będzie on bardzo brzydki i jak zobaczyłam w ogóle ten dobór kolorów, to stwierdziłam, że nie, no to na pewno nie może wyglądać dobrze, ale uznałam, że dobra, wypowiem się jak skończę. No i rzeczywiście po skończeniu już mi się podoba. Jedyne co, to nie rozumiem tego, nie wiem, czy to jest cień na tych palcach, czy to ciemne, co to jest. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć. Kiedyś właśnie, nigdy tego nie zapomnę, jak raz się wypowiedziałam w jednym z komentarzy, że nie zawsze wzór na kanwie nadrukowany jest identyczny jak wzór na kartce. Jedna pani mnie wtedy zjechała, że w ogóle jak się nie znam, to nie powinnam się wypowiadać. I tutaj była podobna sytuacja. Wzór na kanwie różnił się od wzoru na kartce. Były różnice w ręce głównie. Były różnice tutaj w tych półkrzyżykach i później w momencie, kiedy robiłam backstitch, to było mi ciężko się tak jakby połapać, gdzie ja mam daną linię postawić, ponieważ jak liczyłam sobie oczka, to na przykład powiedzmy robiłam sobie tutaj linię, tak? No i musiałam zrobić powiedzmy tą. No i liczyłam sobie, że muszę zacząć tutaj, tak jak w tym przypadku, 4 kratki do góry, wbić się i robić przez 3. No i tutaj były 4, a na przykład na wzorze były 3 i ja nie wiedziałam, w jaki sposób mam to rozegrać. I tak jak mówię, właśnie były różnice głównie tutaj w tych półkrzyżykach, no i tutaj na ręce. Tutaj na tej ręce to było właśnie najwięcej różnic. Zresztą może ja Wam spróbuję to pokazać, bo znowu znajdzie się ktoś, kto nie będzie mi w to wierzył. Mam już wzór, znalazłam kilka błędów, bo szczerze mówiąc to nie chciało mi się tego szukać, a poza tym jak ja bym miała z Wami analizować cały ten wzór, to zajęłoby mi to cały filmik, a chciałabym Wam tylko tak pokrótce to nakreślić. Część osób może powiedzieć, że bo Ty się czepiasz, bo to są nieistotne różnice. No dobra, może to są nieistotne różnice, albo mało istotne różnice, ale sam fakt po prostu zawsze mnie to nurtuje. Dlaczego to się różni? Niby ten sam wzór, a jednak nie jest ten sam wzór. I przypominam, że ja to robiłam z kanwy nadrukowanej i tutaj nie ma żadnych błędów. Nadia, oddaj mi ołówek, proszę, dziękuję. I teraz tak, przeanalizujmy sobie to pokrótce. Zacznijmy tutaj od tego miejsca. To miejsce to jest dokładnie to miejsce. I teraz postaram się Wam to tak pokazać, żebyście widzieli. Przybliżyłam, mam nadzieję, że zobaczycie. Nie chcą mi się wyostrzyć te krzyżyki i za każdym razem jest źle. Na przykład tutaj, zobaczcie, mamy 2 dziewiątki w górę, to są dokładnie te. I później tutaj mamy 1, 2, 3 półkrzyżyki, a tutaj mamy 1, 2, 3, 4 półkrzyżyki. I później tutaj mamy 3, 1 w górę, 1 odstęp i 1. Tu mamy 3, 1 w górę, 1 odstęp i 1. I później mamy znowu 3, a tutaj mamy już 2. I tak samo, lecąc dalej, zobaczcie, tutaj mamy pełne krzyżyki. 3, 4, 5, 6,
A tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. No i tu już jest ta rozbieżność. I rób sobie backstitch na podstawie kartki jak chcesz. Tak szybciutko dalej. Tutaj mamy szóstki. To jest taki szarawy kolor. Zaraz Wam pokażę. Tutaj liczymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i w górę. I tutaj teraz na kartce. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i dopiero w górę. I tutaj nad tym 7 mamy od razu 7, góra i lewo. A tutaj mamy 6 i na ukos. I dopiero lewo, góra. I widzicie, to są takie rozbieżności. Tutaj nie chcę się za bardzo rozwodzić i Was tutaj przedłużać. Na przykład tutaj tak samo są tego typu rzeczy, że po prostu jest zupełnie inaczej na jednym wzorze i na drugim wzorze. Tak jak mówiłam, już nie będę tego wszystkiego analizować. Jakbym chciała, to bym mogła sobie tutaj siedzieć ze 2 godziny, analizować cały ten wzór i pokazać Wam 6-7 błędów spokojnie, że jest inaczej. I jak jeszcze raz mi ktoś powie, że się nie znam, bo te wzory są identyczne, to odeślę do tego filmu. One nie są identyczne. Być może nie jest duża różnica, ale sam fakt, tak jak już mówiłam, sam fakt. I zastanawiam się, skąd te różnice się biorą. Jeżeli ktoś z Was wie, dlaczego są takie różnice w tych wzorach, to koniecznie dajcie mi znać, bo jestem mega ciekawa. Teraz czas, abym opowiedziała Wam o takich rzeczach stricte organizacyjnych, dotyczących właśnie tego zestawu. Jeżeli chodzi o niteczki, niteczki są tutaj, wszystkich mi zostało, niczego mi nie zabrakło. Do tej kokardki tutaj dorzuciłam jeden swój kolorek, taki niebieski, którego nie było tutaj w tym zestawie. A oprócz tego, no to właśnie wyszywałam tak jak wszystko było tutaj według instrukcji. No i teraz czas, aby zajrzeć do hafcerskiego zeszytu. Z tej odległości zapewne za dużo nie zobaczycie, ale postaram się Wam tutaj troszeczkę opowiedzieć. Tutaj przykleiłam sobie zdjęcie z okładki tego słonika. Wyszywałam łącznie 5 dni. Zaczęłam 16 października, a skończyłam 20 października. Łącznie było tutaj 2797 krzyżyków plus backstitch. Backstitchu nie liczyłam, bo nie do końca miałam jak go policzyć. I teraz jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć. Nadia standardowo mi przeszkadza, ale postaram się Wam to szybko i dokładnie wytłumaczyć. Tutaj mam takie 2 strony, gdzie zapisywałam sobie projekty, które zaczęłam w tym roku i projekty, które skończyłam w tym roku. Wpisałam sobie tutaj również Enchantment of the Wolf, czyli mojego kolosa. Natomiast ja go zaczęłam w tamtym roku, w grudniu, pod koniec grudnia, tuż po Wigilii, więc powinnam go wpisać do roku poprzedniego, ale wpisałam go już do tego. Łącznie z tym projektem zaczęłam w tym roku 10 i skończyłam 10. Jeżeli uda mi się skończyć jeszcze krówkę, no to będę na plusie i będę miała skończonych 11 projektów i myślę, że w tym roku to będzie wszystko. Chyba że zacznę jeszcze jakiś mały przerywnik, no to od razu będę chciała go skończyć, no ale tak czy tak, to chciałabym wyjść na plus, nie zaczynać nic takiego, czego nie mogłabym w tym roku skończyć. Więc to chyba by było na tyle, co Wam miałam powiedzieć z tego projektu, więc teraz przechodzimy dalej. Chciałam Wam powiedzieć, że wreszcie się zlitowałam i zamieniłam mulinki na pakieciki, te, które leżały w szafce. I zrobiłam to tylko i wyłącznie z jednego powodu, mianowicie z takiego, że zamówiłam kolejną partię i nie chciałam, żeby wszystko mi się gromadziło w szafce, takie w pełnych motkach. Dlatego sobie to zamieniłam na pakieciki.
I teraz będę wpychać wszystko tutaj. Mam nadzieję, że mi się to wszystko nie rozleci. Zajmie mi to mnóstwo czasu, ale na pewno będzie warto. Tak teraz wygląda to pudełko. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te nowe kolory. To jeszcze nie są wszystkie, ale zdecydowana chyba większość. Jest luz wszędzie, ale prawdopodobnie jutro dojdą mi nowe kolorki, więc tutaj się wszystko jeszcze dopełni. Jest stabilniej z tym następnym rzędem. Teraz to już w ogóle mi się tutaj nic nie przechyla. Myślę, że będę potrzebowała chyba więcej tych deseczek, bo mam jeszcze tylko 2. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tutaj są wszystkie moje kolory, które mam do tej pory. Jest ich coraz więcej. Chciałabym w końcu mieć całą paletę DMC. I wtedy myślę, że będę szczęśliwa, bo będę mogła zaczynać, co będę chciała i kiedy będę chciała. Nie będę musiała za każdym razem domawiać tych mulinek. O, tutaj widzę, że coś mi się już kończy, ostatnia niteczka. Nawet zerknę sobie, czy mam w zapasach, bo jeżeli nie, to znowu będę musiała dokupić. Chciałam Wam tak szybko pokazać, że jednak dorobiłam napisy. W pierwszej kolejności miałam zamiar robić napisy tym niebieskim, który był tutaj na opasce. Myślę, że fajnie by to ze sobą współgrało, ale nie wiem, jak to się stało, że ja zgubiłam tą mulinę. Nie mogłam jej nigdzie znaleźć, nie zapisałam sobie koloru tej muliny. Ja sobie ją odłożyłam gdzieś na bok, no i oczywiście przypadła jak kamień w wodę. Więc zrobiłam to szarym, takim, którego miałam najwięcej, bo problem był taki, że chciałam, aby ten napis pasował, nie chciałam go robić czarnego, a cała reszta niteczek, było ich niewiele. Nadia, oddaj. Tych niteczek było niewiele i by mi ich nie starczyło na napis. Chciałam robić pełną datę, ale mi się nie zmieściła, więc zrobiłam to tak. Ciężko to było też jakoś wyśrodkować, bo wyśrodkowałam tak jakby ten bok i ten bok zrobiłam na równo, a tutaj zrobiłam chyba 6 kratek odstępu i tu od góry 6 kratek odstępu, ale tego tak bardzo nie widać, bo nie jest to, wiecie, obrazek taki pełny. Ej! Więc ciężko jest mi to pokazać i zapewne wydaje Wam się, że jest nierówno, ale wszystko jest obliczone. Tak to wygląda. Mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj są te moje nowe mulinki, o których Wam wspominałam, że zamówiłam. Kilka kolorów dosłownie. Teraz będę się zabierała od nowa za wkładanie ich w... jak się to nazywa? Pakieciki. I one również wylądują w tym jednym pudełku z mulinami. Tak one wyglądają. Jeszcze Wam nie mówię co i jak z nimi, ale po prostu pokazuję. To by było na tyle w tym filmiku, co Wam chciałam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. W następnych filmikach pokażę Wam więcej takich szydełkowych rzeczy na pewno, bo trochę tego przybyło. Muszę się pochwalić, ale takie hafciarskie rzeczy również Wam będę pokazywać, bo to jest chyba najważniejsze. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!